Jeżeli chodzi o nasze podróżowanie, to oczywiście najwięcej doświadczenia mamy z namiotem dachowym. Jeździliśmy osobówką, samochodem terenowym. Zdarzyło nam się też kilka razy, może nawet kilkanaście, być na wycieczce z takim zwykłym namiotem, z plecakiem. W zeszłym roku nawet kilka tygodni udało nam się spędzić w kamperze, w takim regularnym Ducato, standardowo zbudowanym kamperze właśnie pod wycieczki dalsze i bliższe. Ale to, co mamy tutaj, czyli taką zabudowę kontenerową na pick-upie, pierwszy raz testowaliśmy, dlatego jeżeli jesteście ciekawi naszych przemyśleń, jak nam się to sprawdziło i co w ogóle sądzimy o tego typu zabudowie, to zapraszam serdecznie na film. Jedziemy z Polski do Szwecji po raz pierwszy samochodem. Ten vlog będzie też o podróży, o tym jak odkrywamy południe Skandynawii, które do tej pory oglądaliśmy tylko z góry z pokładu samolotu. Dlatego jeśli interesuje Was głównie zabudowa, to polecam przeklikać ten materiał do tego momentu. Tymczasem my przejechaliśmy praktycznie całą Polskę wzdłuż i jesteśmy w porcie w Świnoujściu, gdzie za chwilę wjedziemy na pokład promu TT Line o uroczej nazwie Piotruś Pan. Jesteśmy po całej nocy jazdy ze Śląska. No i zobaczymy, jak to wygląda, bo nigdy jeszcze nie płynęliśmy promem tak daleko. Jest to nasz pierwszy wyjazd, więc zobaczymy. Pewnie nic szczególnego. Podejrzewam, że będzie to samo co z samolotem, że na początku to było, wiecie, ła, a później już taka normalka. Ale póki co, jeżeli chodzi o promy, jesteśmy na tym etapie, że nie wiemy co i jak. Jak się później okazało, nie było zupełnie czego się obawiać. Znaki drogowe wskazały nam precyzyjnie, gdzie mamy jechać. A tu w ogóle jest napisane jakiś tam Trelleborg, coś tam? Na bramce sprawdzono nasze bilety, które mieliśmy na telefonie i mogliśmy wjechać na teren portu. Peter Pan piątka. To jest prom! To ten chyba. Tak. Swoją drogą, jeśli chodzi o te przeprawy po Morzu Bałtyckim, to warto kupować bilety online, bo na stronie czasem można znaleźć dobrą promkę. Okno! I telewizor. Nice. Przyjemniutko tutaj. Jest tu łazienka i można odświeżyć się po podróży. Jest prywatna łazienka, więc to jest naprawdę ekstra. Powiem wam szczerze, że ja traktuję ten prom jak hotel. Taki na morzu. No tylko z tą różnicą, że wsiadamy w jednym kraju, a wysiadamy w innym. Jak w każdym dobrym pensjonacie, można tutaj coś zjeść, napić się dobrej kawy lub drinka, jak ktoś woli. Jest nawet plac zabaw dla dzieci, a czworonogi nie tylko są mile widziane na pokładzie, ale mają nawet swoją toaletę ze sztuczną trawą. Na promie Piotruś Pan jest nawet sauna, ale z tego co mi mówiła Patrycja, to nie była jakoś super rozgrzana. W sensie sauna, nie Patrycja. To musi być ekstra na pokładzie górnym latem, jak jest ciepło, bo teraz nie jest jakoś super przyjemnie. Mam taką obawę, że mnie zwieje do morza. Bardzo dziękujemy TT Line za to, że możemy płynąć tym promem. Trochę wieje, ale jest super. A gdyby tak nie wiało, to tutaj na przykład za mną są takie leżanki. Podejrzewam, że można się na tym walnąć i poopalać, pochillować, no ale nie dzisiaj. A co ciekawe, nie ma jakby dużych fal na morzu, więc nie ma sztormu czy coś. To jest, podejrzewam, zwykła bałtycka pogoda. Ale nie dla mnie, dla szczura lądowego. Sprawdziłem i tego dnia wiatr wiał z prędkością 12 metrów na sekundę, co delikatnie utrudniało poruszanie się po pokładzie. Jednak dla tak dużego i nowoczesnego promu jak nasz, nie było to żadne wyzwanie. Swoją drogą, to w noc katastrofy słynnego Jana Heweliusza wiatr, w zależności od źródeł, wiał między 30 a 44 metry na sekundę, czyli prawie 3 razy mocniej. Nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie takich warunków. Na szczęście nasz kurs minął bez żadnych niespodzianek i po 6 godzinach zjechaliśmy z pokładu.
Swoją drogą, wiedzieliście, że na tym promie można ładować auta elektryczne? A cały statek nie spala klasycznie ciężkiego oleju okrętowego, tylko jest napędzany gazem. No i to byłby nasz koniec podróży pierwszej promem, która była bardzo miła, sympatyczna, udana i ciekawa. Naprawdę byliśmy mile zaskoczeni, jak to wszystko wygląda, jak to jest proste i jak bardzo wieje. Zwłaszcza na górnym pokładzie. Naszą szwedzką przygodę zaczęliśmy z miasta Trelleborg i od razu ruszyliśmy w głąb kraju. Po drodze mieliśmy w planach kilka przystanków, a naszym pierwszym postojem była niewielka, klimatyczna miejscowość. Jesteśmy w miasteczku Lund na południu Szwecji. Idziemy się przejść po tym starym mieście, które podobno jest bardzo urokliwe, więc zobaczymy, jak to wygląda w tej części kraju. To miejsce, gdzie historia miesza się z codziennością i gdzie życie płynie trochę wolniej. Panuje tu klimat trochę jak w Krakowie. Lund jest też miastem młodych. Działa tu jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie. Co krok trafiamy na kawiarnie, rowery i na samych studentów. W jednej z kafejek udało nam się wypić pyszną flat white, co w Szwecji wcale nie jest takie oczywiste. Jeszcze dwa słowa o samym miasteczku. Jest to jedno z najstarszych miasteczek właśnie w Szwecji, założone jeszcze za czasów, kiedy te tereny należały do Danii. Stąd te architektoniczne nawiązania zupełnie nieprzystające do współczesnej Szwecji. A teraz idziemy jeszcze zobaczyć katedrę, która stoi tutaj już 800 lat i jest bardzo ważnym punktem całego tego miasteczka. Katedra w Lund jest jednym z najstarszych kamiennych budynków w Szwecji wśród tych będących nadal w użyciu. W środku znajduje się niezwykle ciekawy zegar astronomiczny, który przyciąga ludzi z całego świata. Działa on z przerwami od 600 lat. Ten zegar nie mierzy tylko czasu. Pokazuje fazy księżyca, ruch planet i kalendarz świąt. Tak jak rozumiano świat w średniowieczu. To trochę jak patrzenie w umysł człowieka, który próbował zrozumieć kosmos bez teleskopów, technologii i bez komputerów. Ten zegar robi ogromne wrażenie, ale nie przepychem, tylko samą świadomością, że stoi tu od wieków i wciąż opowiada tę samą historię. Po zwiedzaniu katedry spacerowaliśmy jeszcze chwilę po mieście, a później pojechaliśmy szukać miejsca na nasz pierwszy biwak. Jesteśmy po pierwszej nocy w tym urządzeniu, w tej kapsule. No i co, jesteśmy wyspani, spało się dobrze, było ciepło, nie trzeba było nawet włączać Webasto. Noc też nie była jakaś bardzo zimna, było około 10-8 stopni, a dzięki tej podbitce w środku jest naprawdę ciepło. Wyspaliśmy się, wrzucę myślę tu jeszcze kilka ujęć z drona z tej wspaniałej miejscówki, którą sobie tutaj znaleźliśmy na ten pierwszy nocleg. W środku jest dużo miejsca do spania, ale jeżeli chodzi o takie bytowanie i ogarnianie się dla takich ludzi jak my, którzy jeszcze kompletnie nie mają doświadczenia z tym typem kapsuły, wymaga to jednak trochę przystosowania i ogarnięcia. My jesteśmy na etapie, że się uczymy. Co się stało? Co się stało, Patrycja? Walnęłaś się w kolano? Ale się walnęłam. Ach, źle wymierzyłam. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jak widzicie. Rano było troszeczkę chłodnie, ale teraz już można zdjąć kurtkę, jest cieplutko, więc tak naprawdę nie doceniliśmy jeszcze w pełni jakby plusów tej zabudowy, no bo jeżeli mamy takie słoneczko, no to wiadomo, że wyciągamy sobie stolik, krzesełka i jemy na zewnątrz. Ta zabudowa myślę, że zyska najbardziej, kiedy będzie zła pogoda, będzie wiało, będzie zimno, będzie padało, no to wtedy na pewno będziemy więcej z niej korzystać. A póki co cieszymy się pięknym widokiem na wspaniałe jezioro, oddychamy świeżym powietrzem, słuchamy śpiewu ptaków, a jak już skończymy, odpalamy V6 i jedziemy dalej. Pierwszy biwak na dziko za nami. Takomą podróżuje nam się komfortowo i sprawnie pokonujemy nie tylko drogi szybkiego ruchu, ale i te szutrowe. Customowe zawieszenie od firmy Samczuk sprawdza się znakomicie. Na wybojach w ogóle nie czuć tych dodatkowych kilogramów na pacę.
Na kolejny nocleg znaleźliśmy wcale nie mniej urokliwe miejsce, co, umówmy się, w Szwecji nie jest specjalnym wyzwaniem. Przed nami jeszcze kilka dni jazdy w kierunku na północ. Mamy zapas czasu i nigdzie się nie spieszymy. No i nadszedł ten moment w naszej podróży, kiedy, no cóż, trzeba się umyć. Słuchajcie, jestem po prysznicu w ciepłej wodzie i ten prysznic kosztował mnie i Patrycję zresztą też zupełnie nic. I muszę Wam zdradzić patent, taki lifehack, a może bardziej trip hack, jaki ostatnio testuję, bo uważam, że jest genialny i wychodzi na to, że się sprawdza. Na pewno wszyscy, którzy tam podróżują, niezależnie czy samochodem terenowym, przyczepą, kamperem, większość ludzi zna aplikację Park4Night. I tam jest dużo miejsc właśnie, gdzie można sobie zostać na nocleg i tam są też miejsca właśnie, gdzie jest woda, gdzie są prysznice i gdzie są toalety. Ale problem z tymi miejscami jest taki, że one są dostępne dopiero w wersji płatnej. My mieliśmy przez jakiś czas tą wersję płatną i korzystaliśmy sobie z tych różnych opcji, ale wiecie jak to jest. Czasami nie korzysta się z tego przez większość roku, jest potrzebne raz na kiedy. W każdym razie, do czego zmierzam? Sprawdziłem ostatnio, że w aplikacji Mapy3 albo mapy.cz jest taka opcja, żeby można wpisać sobie po prostu woda albo water, już nie pamiętam, co tam wpisywałem, jedno z tych dwóch, albo po polsku, albo po angielsku i znajdowało mi wszelkie właśnie krany w okolicy. I sprawdziło się to zarówno w Bośni, w Rumunii chyba też to testowaliśmy i sprawdzaliśmy też, czy to działa tutaj w Szwecji, w Polsce też działa to super. I rzeczywiście wszystkie kraniki, wszystkie takie nawet przydrożne, wiecie, takie pompy ręczne, to wszystko tam jest oznaczone na tej mapie. I ta aplikacja jest za darmo, póki co, bo wiem, że mają tam wprowadzić niedługo, albo może już wprowadzili jakąś wersję premium, ale bez problemu można znaleźć właśnie wodę na tej aplikacji. Teraz potrzebowaliśmy wziąć prysznic, więc po prostu wpisałem shower w tej aplikacji CZ i znalazł nam takiego trackstopa. Tutaj jest mnóstwo ciężarówek w okolicy miasta Örebro, albo Orebro po polsku. No i w ogóle super miejsce, bo można właśnie zrobić sobie serwis kampera. Widziałem, że gość tam właśnie opróżniał chyba nawet kasetę, nalewał sobie wodę. Jest właśnie woda na zewnątrz, taka zaizolowana, więc podejrzewam, że całą zimę można sobie pobierać tą wodę. Są toalety i jest prysznic. Idealna sytuacja. Poczekam na Patrycję, aż się umyję i po prostu jedziemy dalej. Szwecja to kraj lasów i wody. Znajduje się tu około 100 000 jezior, a lasy zajmują około 28 milionów hektarów, co stanowi niecałe 3/4 powierzchni kraju. Zeszłego lata mieliśmy okazję spędzić na północy Szwecji w kamperze kilka tygodni. Po pracy i weekendami zwiedzaliśmy szwedzką Laponię. Do pełnego obrazu tego kraju brakowało nam tylko przejazdu przez jego południową i środkową część. Piękno tych rejonów nie przestanie nas zaskakiwać. Wystarczy wyjechać zza zakrętu, by zobaczyć niezwykły krajobraz, gdzie lasy wpadają do błękitnej tafli wody. Czasem ciężko tu rozróżnić, co jest rzeką, a co jeziorem. Natura nieustannie nas zachwyca, ale wróćmy jeszcze na chwilę do naszego testowanego setupu. To może parę słów na temat samej zabudowy. One ważą około 400 kg w tej konfiguracji, czyli w pełni aluminiowa konstrukcja, spawana z namiotem. Pokażę Wam, jak to jest w ogóle zamocowane tutaj do paki samochodu. Mamy takie kotwy mocujące z tyłu, dwie, kręcane na śruby rzymskie i mamy też tutaj, nie wiem czy to będzie widać, spróbuję to pokazać, ale pewnie będzie za ciemno. No musicie mi uwierzyć na słowo, tutaj po prostu jest jeszcze takie jedno mocowanie. Z boku są takie bakisty, one nie są może jakoś super pojemne, ale zawsze coś można tutaj upchać z jednej i z drugiej strony. Tu mamy akurat taki stoliczek, to też jest opcja,
ciekawa, jak chcemy sobie coś na szybko postawić, kuchenkę, ugotować kawę, herbatę. Spoko zawsze jest mieć taki solidny, naprawdę stoliczek. Tak naprawdę najwięcej miejsca jest tutaj w tych bakistach. One są najbardziej pojemne. No i tutaj mamy takie swoje szpargały, wszystkie jakieś takie kuchenne rzeczy powrzucane. Tu się specjalnie nic nie kurzy, nic nie brudzi. Trochę inaczej jest w tej drugiej, bo mamy tutaj urządzenie grzewcze. Tu jest akurat Airtronika, ale to nie ma większego znaczenia, ale widzicie, że mamy wydech i tu jest poprowadzona rura z ciepłym powietrzem do środka. Nawet takie najmniejsze Webasto czy jakieś inne ogrzewanie na diesla momentalnie nagrzewa wnętrze. Z tej strony my akurat sobie trzymamy krzesełka. Akurat tu wchodzą te krzesełka. Coś takiego właśnie płaskiego, wąskiego może się tutaj zmieścić. Tutaj jeszcze są takie mocowania na te nogi do ściągania całej tej zabudowy. Podnosimy to, ja tego nie robiłem, więc nie będę się wypowiadał, ale to są właśnie te punkty, gdzie to się montuje. Drabinka no musi być, nawet przy najniższym pick-upie. Da się wejść, ja wam zresztą pokażę, bez tej drabinki. Tu są takie uchwyty, więc jakby da się tutaj wejść bez drabinki, no tylko jest to dosyć takie uciążliwe, więc myślę, że tą małą drabinkę, która się mieści zresztą tutaj w tej szczelinie między zabudową a nadkolem, możemy sobie ją tam przechowywać i rozkładać i sobie wchodzimy, proszę bardzo, kulturalnie, bez wysiłku. Rozkładanie super szybkie, super proste. Odciągamy takie dwa zaczepy po prostu tutaj, z jednej strony i z drugiej. Więc nie zajmuje to dużo czasu. Nawet jeżeli pada deszcz na dworze, to nie ma szans, żebyśmy specjalnie zmokli. Poproszę bardzo, to już tak naprawdę jest gotowe do spania. Tu oczywiście jest okno, które ja teraz otworzyłem, ale na potrzeby tego nagrania pokażę wam, może z tej perspektywy, jak to wygląda w środku. Czyli mamy tutaj właśnie miejsce do spania po otwarciu, gotowe. No i tutaj są po prostu te siedziska po lewej i po prawej stronie. To jest stolik, on się jeszcze opuszcza na dół i to jest jakby dodatkowe miejsce do spania według producenta, ale myślę, że dla bardzo małego człowieka albo dla jakiegoś dzieciaka. Tu pokażę wam środek, jak się do tego wchodzi, no bo widzicie, że wejście jest dosyć niskie, więc tutaj trzeba uważać przy wchodzeniu na głowę po prostu, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tak to wygląda. Ja sobie mogę tutaj stanąć spokojnie. Widzicie, tu jest tyle miejsca nad głową, więc nawet dla takiego wysokiego człowieka jak ja, to nie ma żadnego problemu, żeby sobie swobodnie stać. A jeżeli chodzi o łóżko, no to jest naprawdę wygodne, szerokie, duże. Ja mam niecałe 2 metry długości i tutaj bez problemu się mieszczę. Myślę, że producenci namiotów ogólnie nazwaliby to 3-osobowym łóżkiem, no ale wiadomo, 2 osoby się tutaj wyśpią super komfortowo. Nie ma najmniejszego problemu, żeby komfortowo sobie spędzić noc. No i tutaj teraz co w środku? Wszystkie te rzeczy, które normalnie trzymamy na kanapie w czasie jazdy albo na podłodze, możemy sobie wrzucić na tę półkę, która powstaje po podniesieniu łóżka. No i zobaczcie, teraz sobie siedzę tutaj przy stoliku, mam wygodną pozycję, tu może naprzeciwko usiąść kolejna osoba. Tak naprawdę te 2 miejsca też są wolne, chyba że chcemy sobie rozłożyć stoliczek. Proszę bardzo, tutaj po podniesieniu tej ociepliny możemy też postawić sobie kuchenkę, gotować sobie coś tutaj, tu przygotowywać jedzenie. Także miejsca jest dosyć sporo, aczkolwiek jak zacznie się rozkładać wszystkie te naczynia i urządzenia kuchenne, to trzeba robić to z rozwagą, bo to miejsce dosyć szybko się kończy. Ale ogólnie, biorąc pod uwagę to, jak ta zabudowa jest mała, z zewnątrz jest mała, no to w środku naprawdę tego miejsca jest dosyć sporo. W tych bakistach tutaj też mamy jeszcze miejsce, żeby poukrywać jakieś tematy. Tutaj mamy na przykład, świetny kocyk, Flandera, jakieś tam rzeczy mamy powrzucane. To też tak wygląda, żeby was nie zmyliło. To jest bakista, a to już jest ta przestrzeń na pacę, pusta. Czyli tak naprawdę tylko to mamy do wykorzystania. Z drugiej strony, no wiadomo, tak samo, analogicznie. Tu też mamy bakistę, żeby sobie powrzucać szpargały. A natomiast z drugiej strony, tutaj mamy po prostu zbiornik na wodę. Tak to wygląda z tej strony. Aha, jeżeli chodzi o
o tą ocieplinę, no to ona robi totalnie robotę. W tym sensie, że naprawdę tutaj jest ciepło, nie ciągnie od ścian i naprawdę komfortowo się tutaj śpi. Zobaczcie sobie zresztą na stronie producenta, w sensie na stronie Oflandera, jak one wyglądają, bo są wersje, które są tapicerowane bardziej, które mają w środku umywalkę, które mają zabudowaną lodówkę i tak dalej, i tak dalej. Także tych opcji jest dużo, na tym się nie będziemy skupiać. Ogólnie na takim samym tutaj przebywaniu w tej przestrzeni, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, że tutaj tego miejsca jest trochę, nie ma bardzo dużo, ale na pewno jest na tyle, żeby sobie tutaj swobodnie spędzić wieczór, zobaczyć jakiś film, zjeść kolację, śniadanie, wypić kawę. Na to na pewno przestrzeń jest. Podróżowanie z pick-upem, zabudową kontenerową to było takie moje małe, wielkie marzenie i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się je spełnić tak w 100%, że będziemy mieli swoją, może nie Tacomę, ale jakiegoś innego fajnego pick-upa. Natomiast przetestowanie tego rodzaju podróżowania było dla mnie niezwykle ważne i okazało się, że nawet przerosło moje oczekiwania, bo gdzieś tam domyślałam się, jak to może wyglądać, ale nie spodziewałam się, że jednak ta przestrzeń będzie na tyle wygodna i na tyle komfortowa, że będę czuła się dobrze w tej podróży. Tak naprawdę w podróżowaniu z namiotem jesteśmy cały czas wystawieni na działanie warunków atmosferycznych, jednak siedzimy na zewnątrz, jemy na zewnątrz, przygotowujemy posiłki na zewnątrz, też jakby całe nasze życie kręci się na zewnątrz, a tutaj jednak jesteśmy osłonięci od tych warunków. Jest ciepło, jest komfortowo, od razu możemy skoczyć do spania, możemy się zregenerować, też wydłuża nam to poniekąd możliwość przejechania tej trasy, bo nie musimy wszystkiego robić za widnego. W zabudowie możemy swobodnie zjeść, ale też pracować. Ja sobie akurat parę godzin tutaj przepracowałam ze środka i było mi naprawdę wygodnie. W tej naszej jesiennej podróży po Szwecji ta zabudowa naprawdę świetnie się sprawdziła. Myślę, że z namiotem dachowym nie mielibyśmy tak komfortowych warunków, a tutaj byliśmy osłonięci od zimna, od deszczu i mogliśmy tak naprawdę w niezwykle komfortowych warunkach, wypoczęci, wyspani, zregenerowani, przemieszczać się po tej Szwecji i odkrywać ją jesienią. Teraz będzie taka mała ciekawostka, jak można sobie przygotowywać posiłki w takiej zabudowie, ale nie tylko, bo jest to pomysł zarówno do kamperów, nie wiem, przyczep. Podobno tirowcy też często korzystają z tego urządzenia, mianowicie z airfryera. A dzięki temu, że mamy tutaj taką stację ładowania z akumulatorem dosyć dużym, bo waży to 21 kg, więc sporo, możemy uruchomić właśnie to urządzenie. Wkładamy całe to tutaj do środeczka. Tutaj mamy 86% naładowania. Zobaczymy, ile zostanie po upieczeniu kurczaka. W każdym razie mamy już ponad połowę, zostało tylko 8 minut grzania, a mamy ponad 70% jeszcze baterii. No i czekamy i za chwilę będziemy próbowali, czy kurczak jest dobry. Skończyło się robić. Ile nam zostało baterii? 63%. Mamy gotowe jedzonko. A kto się tutaj tak niecierpliwi? Jestem głodna. Jest gotowe, ewidentnie jest gotowe. Pyszne. Ale duży kęs wziąłeś. Gorące pewnie, nie? No dobra, zrobił się. To na pewno działa. No i tyle. Smacznego. Wracamy do Szwecji już drugi sezon. Patrycja pracuje zdalnie na laptopie jako wirtualna asystentka, a ja działam na wysokości. W linach naprawiam łopaty turbin wiatrowych. Skandynawia długo nie była wysoko na naszej liście, dopóki tak naprawdę jej nie odkryliśmy. W czasie tego wyjazdu byliśmy jeszcze w kilku ciekawych miejscach. Niestety, o wszystkich nie uda się już tutaj wspomnieć, ale jednym z ciekawszych i myślę, że wartych pokazania mimo wszystko jest Park Narodowy Skuleskogen. Leży on na części wybrzeża Morza Bałtyckiego w najbardziej widowiskowym fragmencie szwedzkiego wybrzeża, gdzie ląd gwałtownie wznosi się w postaci klifów i skalistych wzgórz. Charakterystyczne dla parku formy terenu to strome zbocza, granitowe skały, kamieniste wzgórza i, co najciekawsze, skalne szczeliny. Jedną z najbardziej znanych jest
Głęboka szczelina skalna na około 30 metrów głębokości i 7 metrów szerokości, prowadząca pomiędzy ścianami skał. Spacer przez nią niestety obecnie jest już niemożliwy, a z pewnością byłby niezwykłym doświadczeniem. Spacerując po parku, dosłownie idzie się po terenie, który, jak pokazują dane geologiczne, jeszcze jakieś 10 000 lat temu był pod wodą. Dziś to klify, skały i morze w dole, czyli fragmenty natury, która zmieniała się przez tysiące lat. Jesteśmy w Parku Narodowym, gdzie jest zabronione wszystko, co szkodzi naturze, ale też jest duży ukłon w kierunku ludzi, którzy tutaj odwiedzają te miejsca. Proszę bardzo, drewno w takich wiatkach. Leży sobie tutaj siekiera, której nikt nie kradnie. Tam jest miejsce na ognisko. A tam chatka do spania. Chatka do spania, zaraz ją zobaczymy, a tu są nawet toalety. Pełna kulturka. Proszę bardzo, wypisane zasady. Można zostawać na jedną noc, maksymalnie 2. Nowe osoby mają priorytet. O, jaka świetna chatka. Ale super. Nawet jest ciepło. O, nawet miejsca do spania, tu materace są. Ale czad. No, klimacik ekstra, naprawdę. Świetna chatka. Zobacz, jaki klimacik tu jest. Ostatnio u Marty Lofoten Girl właśnie widziałam taką chatkę na Lofotach, opisywała, to było fajne i tutaj widzę, że jest podobny klimat właśnie jak tej u Marty chatki. Czad. Są 4 pojedyncze łóżka i trzeba zostawić miejsce dla gości, którzy przyjdą na noc. Można zostać maksymalnie 2 noce. Pogoda w Szwecji potrafi zaskoczyć. Lato jest krótkie, a warunki atmosferyczne zmieniają się bardzo szybko. Dlatego kamper może sprawdzić się tutaj nieco lepiej niż nasz namiot na dachu. Krótko mówiąc, warto mieć coś całorocznego. Tacoma z zabudową kontenerową całkiem sensownie się tutaj sprawdziła. Chroni jak kamper, ale jeździ jak terenówka. To komfort bez rezygnowania z offroadu. W Szwecji, nie oszukujmy się, nie znajdziemy wiele ekstremalnego błota. Ale warto mieć zestaw przygotowany na wszystko. Dzisiaj Skandynawia, jutro może Albania, Rumunia, może Bośnia, albo jakiś inny kierunek, gdzie offroad staje się już poważny. My na tym wyjeździe zwiedziliśmy południową i środkową część Szwecji. Zaskoczyła nas jej różnorodność. Na południu życie jest gęste i blisko siebie, a im dalej na północ, tym spokojniej, szerzej i bardziej surowo. Nad morzem i przy zatoce pogoda jest cieplejsza i łagodniejsza. To zdecydowanie zmienia odbiór miejsca. Jedno pozostaje niezmienne. Zachwyca tutejsza dzika przyroda. To dla niej warto przyjechać. Nie znajdziemy tu setek tysięcy atrakcji turystycznych, ale cisza, spokój i ponowny kontakt z naturą są na wyciągnięcie ręki. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli dotarliście aż tutaj, to zostawcie please komentarz, lajka i suba. Tworzenie treści to dla nas wielka frajda, ale też dużo pracy i czasu. Dlatego przyjmiemy każdą motywację do tworzenia dla Was następnych materiałów. Wpadnijcie też na naszego Instagrama. Uderz w drogę.